Dzień dobry, dzisiaj wracamy do tematu Sparka i sobie porozmawiamy na temat tej wersji, która nie jest zatwierdzoną oficjalną wersją. Także za chwilę lot. Ciekawie będzie. No i kolejny tutaj Spark do testów. Tutaj wersja lekka. Trochę się obawiam, bo te warunki dzisiejsze takie są nie do końca sprzyjające lotom. Z pewnością jest nieco lżejszy, także to też będzie miało wszystko jakieś tam znaczenie. Dobrze, mała korekta musiała być wprowadzona. Spark wersja lekka, ale fajnie poszedł. Ale fajnie idzie. No i tak, lżejsza wersja, no nie byłbym sobą, jakbym nie zrobił z całego samolotu z LWPLA. No to też by się, widzę, przydało śmigło sztywniejsze. Bo ale go nosi, ależ walczy nasze maleństwo. No walczy. To zresztą tego się trzeba było spodziewać po tych warunkach pogodowych. Ok. Zwrotność jak w dużym. Waga, no cóż, waga nie jest zaletą w tym wypadku i przy tej pogodzie. Wyraźnie walczy z tym wiatrem, wyraźnie go zadziera. Ja bym chciał jeszcze nimi polatać, jak nie będzie wiatru, bo momencik. Wracaj do mnie. Cholera. Dobra, jesteśmy. Ok, zrobiło mi się przez chwilę gorąco. Zrobiło mi się przez chwilę gorąco, bo ja go straciłem orientację i zaczął mi uciekać. Mimo że nie jest to mały samolot, to jednak profil taki smukły powoduje, że momentami to się, o właśnie jak teraz, to jest kreseczka na tle nieba. I przyznaję, spociłem się pomimo niskiej temperatury. Także trzeba uważać, żeby nie doszło do takiej sytuacji. Zresztą wiem, że jeden z kolegów testerów zwrócił uwagę na to też. Widziałem w jego opisie jego filmu, w komentarzu, że no, robi się mały w pewnym momencie, a daleko jakoś nie poleciałem, bo człowiek myśli, że on jest duży, bo to jest, jak dobrze pamiętam, ma chyba 1,30 m rozpiętości. Oj, rany. A tu się okazuje, że się w pewnym momencie mamy kreseczkę na niebie i można łatwo stracić orientację. I jest dość zwrotny, także to też te manewry, a ten jest wyraźnie wolniejszy. Ok, i hops, jest 2. Dobra. I też nic się nie stało. Także chyba nagrody za przeciążenie Sparka nie będzie. Tak, bo jest taki challenge, pewnie wspominałem to latając pierwszym egzemplarzem, że jeżeli ktoś dokona takiego przeciążenia, to zrobi takie przeciążenie tym samolotem, to jest za to nagroda. No w ramach beta testów oczywiście.
Podjąłem próbę z jednym i z drugim. Próby są nieudane. Też fajnie lata. No jak jest lżejszy, to troszeczkę też inaczej taki samolot lata. I na pewno ten egzemplarz spokojniej, ale on jest z 120 gram lżejszy od tego kadłuba wydrukowanego z poliaru. Aha. O. Twarde lądowanie. Twarde lądowanie, niedobrze, niedobrze. Takie lądowania się źle kończą. O, i tu już. I tu już. Niedobrze, pęk. Jest tu pęknięty, tu pęknięte. Niedobrze. No. I druga iskierka. Niedawno była ta, która w ramach beta testów zrobiona zgodnie z zasadami, a ja sobie zrobiłem jeszcze jeden egzemplarz, który jest wbrew zaleceniom konstruktora wykonany cały z LWPLA. No i cóż, i stało się tak jak projektant przewidział. Przy lądowaniu pęknie kadłub. No i pęk. No i pęk, tak się właśnie stało. Pęk tylko, o tutaj w tym miejscu to widać, tak. Ja nie wiem, czy ja tego nie wymienię. Nie dodrukujemy twardszego. Dobra, ale to już jest na następny raz. Tylko zobaczcie, jak tutaj ta ziemia weszła do środka. No nieźle mi przydzwonił. No nieźle to przydzwonił. Także nie ma co się dziwić, że to pękło przy takim przydzwonieniu. No i pękło też skrzydło, ale to nie jest problem. Co do samego samolotu, to jako że ten egzemplarz lżejszy, dużo spokojniej latał. Natomiast no do tego tutaj nie ma co się dziwić. Fizyki nie oszukamy. Natomiast gdyby ktoś zdecydował się jednak wykonać cały z LWPLA, no to już można przewidzieć. Też słabszy układ napędowy, słabszy silniczek. Tutaj ten Slow Flyerek, o ile nie poradził sobie w tym pierwszym egzemplarzu, to tutaj jak najbardziej poradził sobie. No ale tu jest też mniejsza moc. Tamten silnik to z tego co pamiętam to ma 700 W maksymalnie, a ten ma 200 czy 205, więc różnica spora. I wyposażenie. W zasadzie tu taki mój standard. Czarne serwa na ster wysokości i na lotki. Regulator 50 amperowy. Tutaj ta wersja taki trochę lżejszy. Polubiłem je. Bardzo, bardzo je polubiłem. Silnik 1400 kV 2830. Jeden ze starszych Turnigy, jeden ze starszych moich silników. No i cóż, fajnie latający samolocik. Czyli taki mój wniosek szybki, jeżeli chcemy, to Sparka można zrobić na samolot szybki, wyścigowy, smukła maszyna i będzie wszystko w porządku. Natomiast jeżeli chcemy, to możemy wykonać nieco lżejszą wersję, cała z LWPLA i wtedy taka spokojniejsza ta maszynka wychodzi. Fajny taki start z ręki był, jak go wypuściłem, to on tak bez walki, tak spokojnie sobie popłynął. To było fajne, to było fajne. Gdybyście drukowali, to tutaj ten ogonek, to można byłoby troszeczkę sztywniejszy. Większy przepływ.
Jak tym samolotem latałem, w pewnym momencie zniknął mi. O, poleciał gdzieś tam. Tam gdzieś poleciał. I kurczę, widziałem tylko kreseczkę. Rozpiętość dość spora, bo to jest 1,4 metra, ale taki smukły profil i smukła sylwetka tego samolotu powoduje, że potrafi zniknąć z oczu. Niesamowita sprawa. Potrafi zniknąć z oczu. I tak się stało i byłem przekonany, że on wraca, a on odlatywał ode mnie. Także kwestia orientacji troszeczkę jest utrudniona. Tym bardziej, że tutaj te warunki dzisiejsze moje to są takie nie za fajne. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale mamy niską przejrzystość powietrza. Także w połączeniu ze smykłą sylwetką tego samolotu to dało taką niebezpieczną sytuację, bo ja już myślałem, że go po prostu stracę. No ale powoli udało się zawrócić i odzyskać widoczność i orientację co do modelu w przestrzeni. Gdybyście mieli jakieś pytania, sekcja komentarzy, zapraszam. Dziękuję za oglądanie, do następnego odcinka. Cześć!